Hej, cześć, tu Mateusz z MacMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania tygodniowe. Tradycyjnie zobaczę ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Dalej sprawdzę, jak Wy się przedstawiacie. Będzie rada oraz informacja, czego nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale pojawiły się już czytania miesięczne oraz czytania na wiosnę, więc koniecznie sprawdzajcie. Podlinkuję je w opisie pod filmem, ale też w komentarzu. Zaczniemy. Byki, sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Tutaj jest szóstka monet, szóstka pentakli. Karta związana z równowagą w braniu i dawaniu, ale też widzę, że ktoś tutaj sypnie groszem, zachowa się szczodrze i nie wiem, czy Wy, czy ktoś w stosunku do Was. Co przychodzi, co się pojawia. Tutaj z kolei pojawia się paź buław, czyli karta związana z komunikacją i z informacjami. No więc może tutaj będą wiadomości a propos pieniędzy. Co odchodzi do przeszłości, co się raczej zakończy lub nie wydarzy. Tutaj z kolei paź mieczy i zobaczcie, oni tutaj są bardzo inni, bardzo różni. Ten paź buław jest już tutaj taki bardziej konkretny, bym powiedział. A paź mieczy jeszcze do końca nie wie, o co chodzi. Jest to tak zwany śledzik. I jak Wy się przedstawiacie w tym tygodniu? A Wy pokazujecie się jako siódemka buław. Piękna karta, bardzo ją lubię w tej talii, bo jest taka geometryczna i trochę taka bauhausowo art deco, w ogóle jak ta cała talia. Jaka będzie dla Was rada? W radzie jest właśnie czwórka buław. W ogóle jak na razie sporo buław i czego nie robić, czego raczej unikać w tym tygodniu. Unikać rycerza buław na zebrze, też jedna z moich ulubionych kart w tej talii, a z przełożenia karta świata. I teraz tak, nie wiem, jakie macie znaki ascendentalne, chętnie się dowiem, więc piszcie. Ja jestem baranem, bykiem w baranie, w ascendencie barana, a tutaj jest dużo kart związanych z właśnie trygonem ognia, czyli baran, lew, strzelec, więc jak najbardziej, zwłaszcza dla osób, które mają ascendenty w znakach ognia, ognistych, tutaj mam wrażenie, że to jest do Was przekaz, ale spokojnie. Wydaje mi się, że to będzie tydzień pełen mocy, pasji, którą w sobie macie i wkładacie w coś bardzo, ale zacznijmy od tego, że z przełożenia macie kartę świata. I ona mogłaby mówić jak najbardziej o rozpoczęciu nowego cyklu, zupełnie nowego, tak jakby po prostu coś się kończy, żeby przyszło miejsce na coś nowego. Tutaj nie wiem, czy w ogóle słychać, ale helikopter u mnie za oknem. Ciekawe, może to coś rzeczywiście znaczy, bo jeśli chodzi o kartę świata, to ona też jak najbardziej mówi o podróżach i wyjazdach, być może za granicę. I wydaje mi się, że albo w tym tygodniu będzie zaproszenie do takiego wspólnego wyjazdu lub do odwiedzin kogoś, albo po prostu rzeczywiście tutaj wykosztujecie się finansowo i zainwestujecie pieniądze w jakieś bilety lotnicze, czy powiedzmy, nie wiem, nowy plecak, nowe buty, dlatego że szykujecie się do jakiejś podróży. W ogólnej energii jest szóstka monet i jest to karta związana z równowagą w braniu i dawaniu, ale też ze szczodrością i z hojnością. I mi się wydaje, że w tym tygodniu część z byków otrzyma jakieś dodatkowe pieniądze, dodatkowe zasilenie, jakąś premię, bonus, albo słuchajcie, będzie powiedziane bykom, że taka premia czy bonus niedługo rzeczywiście się pojawi. Szóstka monet też tutaj, słuchajcie, mówi, zwłaszcza w połączeniu z kartą świata, o postawieniu jasno granic w relacjach, w których tej równowagi w braniu i dawaniu nie ma. Zwłaszcza, że przychodzi do Was paź buław, a odchodzi paź mieczy. I słuchajcie,
ten paź mieczy jest właśnie tak zwanym śledzikiem, czyli pojawia się i znika, nie wiadomo czego chce, zabiera się jak pies do jeża i w ogóle, słuchajcie, no jest takim wygodnisiem. Podczas gdy paź buław już jest tutaj bardziej konkretny, zdecydowany, no i na pewno szybciej się komunikuje. W ogóle się komunikuje, a nie unika kontaktu i komunikuje się wtedy, kiedy jest to dla niego wygodne, tak jak paź mieczy. I o co tutaj chodzi? Jeśli macie do czynienia z paziem mieczy, czyli ze śledzikiem, raczej w tym tygodniu relacje ukrócacie. Ukracacie? No, skracacie, przynajmniej na ten tydzień, no bo wiadomo, że później może być różnie, ale przekaz też jest taki, że przychodzi do części z Was informacja, zaproszenie, wieści, właśnie słuchajcie, a propos pieniędzy, bonusu czy wyjazdu. I no jako, że paź mieczy odchodzi do przeszłości, to nie ukrywam, że tutaj tak naprawdę doznajecie takiej nawet motywacji, czyli powiedzmy, ktoś Was nagrodził, dostaliście jakieś zaproszenie, czy prezent, czy premię, czy bonus i po prostu Was to motywuje. Chce Wam się robić więcej, chce Wam się po prostu, no nie wiem, z kimś więcej spędzać czasu i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, Wy pokazujecie się jako 7 buław i ta karta jak najbardziej pokazuje takie odpychanie troszeczkę. Więc z jednej strony jasne, odpychacie pazia mieczy, czyli tego śledzika lub śledziczkę, no bo po co Wam ktoś taki w życiu, kto nie umie się określić i tylko i wyłącznie sprawia, że czujecie w życiu taką destabilizację. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że 7 buław pokazuje kogoś, kto umie się obronić, jest bardzo taki ambitny i wychodzi na to, że poczujecie, że Wasza pozycja w jakimś związku, relacji czy na przykład w pracy troszeczkę się umocniła, dlatego że no tutaj czujecie, że jesteście docenieni, czy to w postaci pieniędzy, czy powiedzmy przedstawienia Was jako kogoś znaczącego na forum. Jeśli chodzi o 7 buław, to ja bym też powiedział, że byki mogą momentami za bardzo szukać sobie takich barier i przeszkód do tego, aby coś wykonać. Zwłaszcza dla osób, które planują właśnie podróże. Na razie, słuchajcie, odpuśćcie sobie jakiś autosabotaż i po prostu zadziałajcie w zgodzie z intuicją. Zobaczcie, tutaj w Radzie jest 4 buław, też piękna karta oznaczająca spokój, komfort, ale też pewnego rodzaju zwycięstwo. O co chodzi? No, jeśli macie do czynienia z paziem buław, to z paziem mieczy, przepraszam, to jak najbardziej wybierzcie komfort, czyli no, czy taka osoba Wam da na przyszłość, na rok, na lata no, stabilną relację, skoro do tej pory nie dała? No pewnie nie, więc należy tutaj rzeczywiście wybrać coś lub kogoś, co Wam przyniesie spokój. Nawet jeśli to ma być nikt. No, lepszy nikt aniżeli paź mieczy. W Radzie też tutaj jest, aby poświętować w tym tygodniu, no tutaj właśnie to, co otrzymacie, czy prezent, czy bonus, czy uznanie, no, pokazać, że rzeczywiście umiecie się cieszyć nawet z małych rzeczy. 4 buław też mówi, żeby zainwestować pieniądze, dlatego że nawet jeśli kupicie te bilety lotnicze, czy powiedzmy zainwestujecie w remont mieszkania, to tak jakby na najbliższy czas no, będzie to Was motywowało, bo jest na co czekać, czy na podróż, czy powiedzmy na wyremontowane mieszkanie. Czego nie robić, czego unikać? A tutaj jest rycerz buław na zebrze. Uwielbiam go, jest świetnie tutaj przedstawiony. Ale powiem tak, słuchajcie, no tutaj wystrzegać się rzeczywiście decyzji pod wpływem impulsu, więc raczej tutaj intuicja ma wejść w grę. Ale też słuchajcie, nie dawajcie się w tym tygodniu jakoś tak bardzo poganiać, popędzać. Tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś o Was sobie przypomniał, no to wcale nie znaczy, że tutaj już od razu macie się, nie wiem, spotkać, odnawiać znajomość, odpisywać w 2 sekundy. No tutaj reguła niedostępności też całkiem nieźle by zadziałała. Rycerz buław też mówi o tym, żeby no tutaj w tym przypadku nie szczędzić pieniędzy właśnie na jakąś podróż,
czy coś, co ma sprawić, że będzie Wam się żyło bardziej komfortowo w postaci zainwestowania pieniędzy w remont, czy na przykład, no nie wiem, w jakiś mebel nowy, czy w telewizor, który Wam się marzył, albo po prostu w ogóle w nowy, bo powiedzmy, że obecny już nie spełnia Waszych oczekiwań. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Na moim kanale są czytania miesięczne, czytania wiosenne. Ja je gdzieś podlinkuję. Znajdziecie również je w opisie pod filmem i w komentarzu. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i papa.